28 listopada 1627 roku. Morze u wejścia do Gdańska jest zimne, ciężkie i szare. Wiatr tnie żagle, pokłady są śliskie od wody, a z daleka widać sylwetki szwedzkich okrętów blokujących najbogatszy port Rzeczypospolitej. I właśnie wtedy dzieje się coś, czego mało kto się spodziewał. Polska flota, mała, budowana z trudem, niedofinansowana, lekceważona przez część własnych elit, wychodzi w morze i uderza na przeciwnika silniejszego, bardziej doświadczonego i pewnego siebie. To będzie jedna z nielicznych wielkich kart polskiej historii morskiej. Bitwa pod Oliwą, starcie, które przyniosło zwycięstwo, chwałę i legendę, ale nie zdołało uratować polskiej floty przed późniejszym upadkiem. Dziś opowiem wam nie tylko o samym boju. Zobaczymy też, dlaczego do tej bitwy w ogóle doszło, czym walczyły oba państwa, jak wyglądało uzbrojenie szwedzkich okrętów, jak zginęli dowódcy, co stało się ze zdobytym Tigernem i dlaczego po tym triumfie polska flota nie weszła w epokę potęgi, lecz w epokę zagłady. Bitwa pod Oliwą nie była przypadkowym morskim epizodem. Była częścią długiego i wyczerpującego konfliktu polsko-szwedzkiego w pierwszej połowie XVII wieku. W tle znajdował się spór dynastyczny Wazów, kwestie religijne, walka o inflanty, ale najważniejszym motorem wojny była po prostu szwedzka ekspansja nad Bałtykiem. Szwecja chciała uczynić Bałtyk swoim morzem, własnym systemem komunikacyjnym, handlowym i wojennym. Gustaw II Adolf nie myślał wyłącznie o chwale. Myślał o portach, o cłach, o ujściach rzek, o handlu i o pieniądzach. Kto panował nad ujściem Wisły, ten trzymał za gardło handel zbożowy Rzeczypospolitej. A Gdańsk był dla Polski skarbnicą, bramą na świat i kluczem do dochodów państwa. W 1626 roku Szwedzi uderzyli z ogromną siłą. Do Piławy wpłynęła ich armada, z której wysadzono około 14 000 żołnierzy. Kolejne miasta i pozycje w Prusach wpadły w ich ręce, a część floty rozpoczęła blokadę Zatoki Gdańskiej. To był cios nie tylko militarny, ale i gospodarczy. Zahamowanie eksportu zboża oznaczało spadek dochodów i paraliż finansowy państwa. I wtedy stało się jasne, że sama armia lądowa nie wystarczy. Żeby odblokować Gdańsk, trzeba było uderzyć także na morzu. Problem polegał na tym, że Rzeczpospolita przez lata nie traktowała floty poważnie. Szlachta nie chciała płacić na okręty, nie ufała królowi w sprawach morskich i uważała, że wojny wygrywa się na lądzie. Polska potrafiła wygrać bitwę, ale zbyt często nie potrafiła sfinansować wojny. W przededniu bitwy różnica potencjałów była ogromna. Szwedzka flota była wielokrotnie większa od polskiej. Jeśli liczyć całość sił wojenne, transportowe i pomocnicze, przewaga Szwecji była przygniatająca. Samych większych żaglowców bojowych Szwedzi mieli około 4 razy więcej niż Polacy, a w 1627 roku ich flota wojenna mogła liczyć 49 większych okrętów bojowych, do tego około 150 jednostek transportowych i pomocniczych. Co ciekawe, właśnie na zdobytym później Tigernie znaleziono zestawienie szwedzkich okrętów wojennych. Tymczasem polska flota liczyła zaledwie 10 okrętów zdolnych do boju. Były to m.in. Święty Jerzy, Król Dawid, Latający Jeleń, Wodnik, Panna Wodna, Arka Noego, Żółty Lew, Biały Lew, Płomień i Czarny Kruk. Dwa pierwsze były średniej wielkości galeonami, inne miały mniejszą wartość bojową, a część była po prostu statkami handlowymi przerobionymi do walki. I właśnie w tym tkwi niezwykłość bitwy pod Oliwą. Polska nie rzucała do walki wielkiej armady, Polska rzucała do walki eskadrę. Co najważniejsze, nie była to bitwa z całą szwedzką armadą, tylko z 6 okrętami blokującymi Gdańsk. Skromną, złożoną z okrętów zebranych wielkim wysiłkiem, budowanych w trudnych warunkach i wyposażonych nieraz półoficjalnie, bo nawet Gdańsk długo nie chciał aktywnie wspierać królewskiej floty. Na początku XVII wieku podstawą siły okrętu była artyleria.
ale walka morska wciąż jeszcze bardzo często kończyła się abordażem. Okręty nie były tylko pływającymi bateriami działu, były także platformami do starć wręcz. Dlatego obok armat ogromne znaczenie miała broń ręczna, piki, topory, muszkiety i liczebność piechoty okrętowej. W bitwie polskie okręty nie ustępowały przeciwnikowi liczebnie i nie były bezbronne. Stosunek okrętów w czasie bitwy był na korzyść Polaków 10:6. Największy polski galeon Król Dawid miał siłę salwy burtowej około 158,5 funta. To pokazuje, że nawet nasza najmocniejsza jednostka nie była byle czym. A jednak po stronie szwedzkiej znajdowały się okręty jeszcze groźniejsze. I tu przechodzimy do bardzo ciekawego wątku. Szwecja budowała swoje siły morskie na rozwiniętym zapleczu gospodarczym i metalurgicznym. W pierwszej połowie XVII wieku była jednym z ważnych producentów żelaza, miedzi i uzbrojenia w Europie. Największe ludwisarnie znajdowały się w Sztokholmie, gdzie odlewano działa od 1 do 48 funtów. To dawało szwedzkiej flocie ogromny atut względem samowystarczalności w produkcji artylerii. Druga ciekawostka, nie każdy okręt szwedzki był czystą jednostką bojową. Od około 1625 roku król szwedzki zalecał budowę jednostek bardziej uniwersalnych, które mogły służyć i w handlu, i w wojnie, po odpowiednim dozbrojeniu. To pokazuje pragmatyzm Szwecji. Flota miała zarabiać, transportować i walczyć. Trzecia ciekawostka dotyczy samego Solena, który relacje wskazują jako najsilniejszy okręt szwedzki w bitwie pod Oliwą. Miał 38 dział różnego kalibru, a ciężar jego salwy całoburtowej wynosił 183 funty. To więcej niż w przypadku polskiego Króla Dawida, a nawet więcej niż na szwedzkim Tigrenie, który miał 22 działa i salwę burtową o ciężarze 90 funtów. Innymi słowy, Solen był pływającą fortecą i prawdopodobnie najmocniejszą jednostką zaangażowaną w samym boju. Czwarta ciekawostka jest wręcz filmowa. Po szczątkach wraku uznanego za Solena odnaleziono lufę armaty, z których dwie były pochodzenia polskiego. Jedna z nich miała napis wskazujący, że należała niegdyś do Zygmunta Augusta i została odlana w 1560 roku. To znaczy, że na szwedzkim okręcie mogły znajdować się armaty zdobyczne albo wtórnie wykorzystywane z wcześniejszych zasobów. Dlaczego na Solenie znajdowało się 60-letnie stare działo? Szwedzi, jak i Polacy woleli walczyć na lądzie. Nowo budowane działa trafiały w pierwszej kolejności do wojsk lądowych. Co robiła flota? Uzupełniała swoje zasoby tym, co udało się jej zdobyć na polu walki oraz zdemontować z twierdz na lądzie. 28 listopada 1628 roku polska eskadra wyruszyła do boju przeciwko szwedzkiej blokadzie. To nie była próba wielkiej bitwy z całą szwedzką flotą, lecz uderzenie na jej część, na eskadrę blokującą wejście do portu. I właśnie tu polskie dowództwo wykorzystało swoją szansę. Uderzono niczym rój pszczół. W walce decydujące znaczenie miało szybkie skrócenie dystansu i przejście do abordażu. Ogień artyleryjski był ważny, ale jeszcze ważniejsze okazało się wdarcie na pokład przeciwnika. Polska załoga Świętego Jerzego starła się z Tigernem, szwedzkim okrętem admiralskim. Walka była brutalna, bliska, pełna dymu, huku, wrzasku i starć wręcz. Muszkiety, piki, topory i szabre rozstrzygały o losie jednostek. W tym samym czasie drugi ważny epizod dotyczy Solena. Gdy sytuacja przychylała się na stronę polską, rozegrał się dramat. Kapitan, ciężko ranny, widząc, że dowódca dogorywa, uznał dalszą obronę za beznadziejną i rozkazał podpalić komorę prochową, by okręt nie dostał się w ręce Polaków. Ostatecznie doszło do potężnej detonacji, która rozerwała Solena i posyłała go na dno. To był moment przełomowy. Jeden szwedzki okręt został zdobyty, drugi zniszczony. Blokada została przełamana, a prestiż szwedzkiej floty boleśnie naruszony.
W bitwie ujawniła się jedna rzecz, o której często się zapomina. Walka morska w XVII wieku wymagała nie tylko działu, ale też odwagi i dyscypliny załogi. Polscy marynarze i żołnierze okazali się w tym boju lepsi, niż sądzili sceptycy. Bitwa pod Oliwą naznaczona została śmiercią dowódców. Po stronie polskiej zginął admirał Arnet Dickman, jeden z głównych bohaterów starcia. Po stronie szwedzkiej poległ z kolei Nils Stirnskold, dowódca Tigerna. Według zachowanych relacji dogorywał w kajucie, kiedy sytuacja na okręcie stawała się już rozpaczliwa. To niezwykle symboliczne, w tej samej bitwie giną obaj najważniejsi dowódcy walczących stron. Zwycięstwo Rzeczypospolitej nie było więc bezkrwawe i łatwe. Miało w sobie coś tragicznego, chwałę, ale i stratę. Co stało się ze zdobytym Tigernem? Tigern, czyli szwedzki okręt admiralski, i właśnie z nim wiąże się kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, na jego pokładzie odnaleziono zestawienie szwedzkich okrętów wojennych, które pozwala historykom lepiej oszacować stan całej szwedzkiej floty w 1627 roku. To bardzo cenna zdobycz wywiadowcza i organizacyjna. Po drugie, inwentarz okrętów sporządzony później po przybyciu polskiej floty do Wismaru obejmował także jeden okręt szwedzki zdobyty pod Oliwą. To właśnie ślady potwierdzające, że Tigern został włączony do losów dalszej polskiej floty i opisany razem z jej jednostkami. A więc Tigern nie został od razu zniszczony ani porzucony. Stał się trofeum, materialnym dowodem zwycięstwa, ale też częścią późniejszej, już dużo smutniejszej historii naszej floty. Co stało się z polską flotą po bitwie? I tutaj dochodzimy do momentu, który brzmi niemal jak ponury paradoks. Bo oto flota, która pod Oliwą odniosła zwycięstwo, nie została po tym triumfie otoczona szczególną opieką państwa. Nie stała się początkiem wielkiego programu morskiego Rzeczypospolitej. Nie dostała szans, by po sukcesie rosnąć, nabierać znaczenia i stać się realnym narzędziem obrony polskich interesów na Bałtyku. Stało się coś odwrotnego. Zygmunt III Waza podjął decyzję polityczną, która z dzisiejszej perspektywy wygląda jak ruch desperacki, a może nawet jak przyznanie się do bezsilności państwa. Polska flota została przekazana w ręce Habsburgów pod dowództwem Wallensteina. To właśnie ten moment stał się początkiem jej zagłady. I trzeba tu powiedzieć jasno, nie był to wyłącznie problem wojskowy. To była decyzja polityczna króla. Zygmunt III od dawna wiązał swoje nadzieje z obozem habsburskim. Liczył na wsparcie katolickich sojuszników, liczył na pomoc w walce ze Szwecją, a szerzej liczył, że w układzie dynastycznym i międzynarodowym uda się utrzymać jego pozycję. W tej logice flota nie była traktowana jako samodzielny filar siły Rzeczypospolitej, ale jako element większej gry dynastycznej i sojuszniczej. Polskie okręty przejęte przez Habsburgów stacjonowały w porcie Wismar. 22 stycznia 1632 roku port został zdobyty przez Szwedów, a polskie okręty bez jednego wystrzału wpadły w ręce Szwedów. I właśnie tu kryje się tragedia, bo zwycięstwo pod Oliwą pokazało, że Polska potrafi walczyć na morzu własnymi siłami. Pokazała, że to flota, choć niewielka, budowana w bólach i stale niedofinansowana, miała wartość bojową, miała ludzi, miała morale i miała sens. A jednak zamiast ją rozwijać i uczynić twardym narzędziem państwa, oddano ją w cudze ręce. To był sygnał, że dwór królewski nie widzi w niej przyszłości, jako niezależnej siły morskiej Rzeczypospolitej. Że ważniejsza od budowy własnej polityki morskiej była doraźna kalkulacja dynastyczna, sojusz z Habsburgami i próba rozwiązania problemów Polski cudzymi rękami. Można więc powiedzieć, że polska flota nie została pokonana wyłącznie przez Szwedów. W dużej mierze została rozbrojona politycznie przez własne państwo. I to jest może najbardziej gorzki finał tej historii. Bo pod Oliwą zwyciężyli marynarze, artylerzyści i żołnierze. Ale po Oliwie przegrała polityka morska Rzeczypospolitej. Polska flota działała jeszcze po bitwie, lecz tylko przez pewien czas.
To brzmi niemal jak historyczna ironia. Polska flota, która zdobyła nieśmiertelną sławę pod Oliwą, nie została po zwycięstwie rozbudowana do rangi prawdziwej siły morskiej. Zabrakło pieniędzy, konsekwencji i politycznej woli. Co więcej, dwa polskie okręty Święty Jerzy i Żółty Żółw zostały już w 1628 roku zniszczone i zatopione na Wiśle przez szwedzką artylerię polową, rozmieszczoną między Gdańskiem a Wisłoujściem. To tylko pokazuje, jak kruchy był ten morski sukces i jak szybko inicjatywa mogła zostać utracona. Tak więc Oliwa pozostaje zwycięstwem chwały, odwagi i kunsztu bojowego, ale zarazem symbolem zmarnowanej szansy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.